Powoli kończymy sezon poświęcony hiszpańskim miastom. Ja się nazywam Mateusz Zmyślony i zapraszam Was na odcinek specjalny, finałowy pod tytułem 10 miejsc w Hiszpanii, które musisz zobaczyć. Miejsce 10. Akwedukt w Segowii. Segowia, miasto turystycznie nieoczywiste, autentyczne, piękne i zaskakujące. Akwedukt w Segowii, jak i całe to miasto, jest zachwycający. Segowia to idealne miasto dla tych, którzy nie lubią przeciskać się w tłumie i cenią sobie zrównoważoną turystykę. Akwedukt jest symbolem miasta i jest po prostu wspaniały, monumentalny, zgrabny, wyeksponowany w ścisłym centrum miasta w sposób naprawdę spektakularny. Miejsce 9. Uniwersytet i katedra w Salamance. Salamanka była dotąd poza zasięgiem radarów większości turystów. I jest to, póki co wciąż jeszcze, wielka zaleta tego miasta, kolebki współczesnego języka hiszpańskiego. Salamanka to przede wszystkim wspaniały historyczny uniwersytet, który nadaje miastu młodzieńczy, akademicki charakter. Na tej uczelni spisano po raz pierwszy zasady języka hiszpańskiego, którym na całym świecie posługuje się dziś ponad 500 000 ludzi. Był to pierwszy skodyfikowany język na świecie od czasów łaciny. Świetne miasto, w którym komfortowo i kompaktowo poczuje się każdy wielbiciel City Break for Advanced, bo nie dociera tutaj tak zwana turystyka masowa. Choć Salamanka położona jest mniej więcej w połowie drogi z Madrytu do Porto, a to oznacza świetny przystanek w drodze między tymi genialnymi miastami. Poza przepyszną fasadą katedry w Salamance nie można nie zobaczyć fantastycznego, kameralnego i wielce gustownego muzeum Art Deco, Art Nouveau. Miejsce 8. Wieża kościoła w Arcos de la Frontera. Arcos de la Frontera, brama do szlaku białych miast Andaluzji, to totalny klasyk wśród miast zbudowanych na spektakularnym wzniesieniu. Arcos de la Frontera najlepiej widać z kościelnej wieży, ale nie jest ona jedyną miasta atrakcją. Całe Arcos jest świetne. Nazwaliśmy to miejsce sztuką spiętrzania i jest to celne, krótkie opisanie tego miejsca. Białe domki poustawiane jeden nad drugim na krawędzi dwóch przepaści robią ogromne wrażenie. Po mieście raczej się wspina niż spaceruje, a najlepszym czasem na wizytę tutaj jest fenomenalny karnawał, który ma miejsce w lutym. Dokładną datę warto sprawdzić przed przybyciem. Miejsce 7. Replika statku Victoria Ferdynanda Magellana w Sewilli. Sewilla, wielka światowa metropolia, stolica Andaluzji, dla wielu najlepsze miasto w całej Hiszpanii. Nao Victoria to wyśmienitej jakości replika historycznego statku, pierwszego, który opłynął naszą planetę. Zacumowany na rzece Guadalquivir, obok występującego w zestawie z nim bardzo dobrego, nie za dużego muzeum, robi ogromne wrażenie, a historia Magellana i jego wyprawy jest po prostu obowiązkowa. Można tu docenić bardziej rolę Juana Sebastiana Elcano, który jako dowódca stał się wraz z tymi członkami załogi, którym udało się przeżyć, pierwszym człowiekiem, który opłynął świat dookoła. Magellan przecież nie dotarł do mety, choć historia zapamiętała właśnie jego. A dookoła rozpościera się cała obłędna Sewilla, pełna życia i gwaru stolica Andaluzji, dla wielu po prostu najwspanialszego regionu na świecie. Miejsce 6. Muzeum Mody i Motoryzacji w Maladze. Malaga lata temu była dość brzydkim przemysłowym miastem z kominami wielu fabryk, szpecącymi nadmorski krajobraz. Po upływie ponad 2 dekad wszystko się tutaj zmieniło. Aktualnie Malaga jest ogólnie świetnym miastem, nie za dużym, nie za małym, bardzo pięknie rozciągającym się wzdłuż plaż, z kultowym nadmorskim bulwarem imienia Antonio Banderasa, co już samo w sobie przecież brzmi dumnie. Boski Antonio oczywiście pochodzi z Malagi. Jest tu mnóstwo atrakcji, piękne stare miasto z 2 fortecami, a Muzeum Motoryzacji i Mody to świetny pomysł na spotkanie przepięknych motoryzacyjnych dzieł sztuki, na przykład w niezbyt pogodny dzień, bo to atrakcja pod dachem. Kłopot może tkwić tylko w tym, że niepogodne dni zdarzają się tu najrzadziej w Europie, co oczywiście nie przeszkadza w odwiedzeniu tego muzeum. Miejsce 5. Miasto sztuki i nauki w Walencji. Walencja jest inna niż wszystko w Hiszpanii. Nowoczesna, wyrazista, aktywna. Zaprojektowane przez Antoniego Calatrawę
Miasto Sztuki i Nauki to śmiały, supernowoczesny kompleks budynków, który powoduje, że Walencja kusi nie tylko plażą, morzem i starymi zabytkami. Taki współczesny oddech robi robotę. Walencja to miasto ludzi aktywnych, uprawiających mnóstwo sportów, otwarte na świat, bardzo atrakcyjne w sposób inny niż wszystko w Hiszpanii. Taka alternatywa dodaje smaku. Bez Walencji pełnego hiszpańskiego wyobrażenia sobie nie wypracujemy, moim zdaniem. Miejsce czwarte. Gran Via i Pałac Królewski w Madrycie. Madryt to najbardziej niedoceniana stolica Europy. Miasto ze wspaniałą energią, tętniące życiem jak żadne inne, zwłaszcza po zmroku. Gran Via zapiera dech w piersiach, trzeba poświęcić trochę czasu na spacerowanie po niej i zadzielanie głowy wysoko do góry. Wysokie nawet na 15 pięter, przepyszne kamienice robią ogromne wrażenie i są wizytówką Madrytu, pełnego energii, totalnie kosmopolitycznego miasta. Czuć tutaj, że metropolia jest de facto stolicą nie samej Hiszpanii, a raczej całego, mówiącego po hiszpańsku, wielkiego świata, na który składają się kraje Ameryki Południowej, łacińskiej, Karaibów czy Filipin. Skalę tej cywilizacji można zgłębić, zwiedzając liczne, wybitne madryckie wystawy na czele ze słynnym Prado i w wyśmienitym Muzeum Thyssen-Bornemisza. Na mnie największe jednak wrażenie zrobił Pałac Królewski, zachowany w oryginalnej kondycji, misternie wyrzeźbiony jak jakaś kolosalna, finezyjna konstrukcja, do której można wejść do środka, stając się jej ruchomą częścią. Najbardziej chyba spodobała mi się tu królewska kuchnia, do której można wejść z przewodnikiem i zobaczyć ją w stanie takim, jakby właśnie zwiały z niej zastępy kucharek i kucharzy, których musiało tu pichcić co niemiara. Miejsce trzecie. Meczet Meskita w Kordobie. Kordoba jest zaskakująco stara, ma bardzo silną historyczną wibrację. Stary rzymski most prowadzi do miasta, które niełatwo jest w pełni odczytać. Kordoba była największym miastem średniowiecznej Europy. U szczytu swojej sławy i chwały miała ponad 1 milion mieszkańców, ponad 2 razy więcej niż dziś. Kalifat kordobański to była taka cywilizacja, że nogi ugięły mi się pod wrażeniem, gdy wczytałem się w jego historię. A Meskita jest esencją Kordoby i jej majestatu. Z zewnątrz niepozorna, w środku powala na kolana. Las setek kolumn w ogromnym pomieszczeniu, w którym mogły modlić się dziesiątki tysięcy wiernych naraz, robi naprawdę niesamowite wrażenie. Najbardziej efektownie miasto prezentuje się w pierwszej połowie maja, gdy trwa La Fiesta de los Patios i można zwiedzać wspaniale uchwycone dziedzińce domów, które często mają ponad 1000 lat. Miejsce drugie. Most Puente Nuevo w miejscowości Ronda. Ronda, czyli mój hiszpański numer 1, mimo tego, że w tym zestawieniu jednak numer 2. Ronda to jest w ogóle rewelacja. Ulubione miasto wielu artystów, przez Hemingwaya uważane moim zdaniem słusznie za najpiękniejsze w Hiszpanii, czyli na świecie, jak rzekłby szanujący się fan tego kraju. Ronda ma swoją słynną 100-metrową przepaść w samym sercu miasta, rozdzielonego na 2 części otchłanią, która przyprawia o zawrót głowy. Jej mroczna historia dodaje niepowtarzalnej magii temu miejscu, a spacer po moście i jego okolicach, widoki przelatujące dziesiątki metrów pod stopami ptaki, to wszystko jest po prostu niesamowite. Dookoła w dodatku piękne góry, a ja w dodatku zaprzyjaźniłem się tu z białym osłem, co ostatecznie złamało mi serce. Na tyle, że nie bardzo umiałem stąd wyjechać. Miejsce pierwsze. Skała, czyli The Rock w Gibraltarze. Gibraltar to fenomen, łącznik kontynentów i miejsce, w którym kiedyś przelał się ocean. Skała, czyli The Rock, formalnie rzecz biorąc nie leży w Hiszpanii, ani nawet w Unii Europejskiej, ale nie bądźmy małostkowi, liczy się jako część Półwyspu Iberyjskiego, jako jedna całość. Wizyta tutaj jest wręcz egzotyczna dzięki temu, że jednocześnie oznacza taką mini podróż do Wielkiej Brytanii. Angielskie klimaty są tu wszędzie, od pubów i tea time po czerwoną budkę telefoniczną. Widoki na Afrykę są niesamowite, mnóstwo tu atrakcji, ale ponad wszystko rządzą skałą małpy, których kilka stad gwarantuje na 100% bliskie spotkania 3. stopnia. Małpy są przyzwyczajone do ludzi w stopniu niesłychanym, pozostając na wolności tworzą nieprzypominającą ogród zoologiczny atmosferę, której nie da się zapomnieć. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli się spodobało, to będę wdzięczny za subskrybowanie naszego kanału. Jeżeli się spodobało, to również będę wdzięczny za lajka i komentarze.
A linki do filmów o wszystkich tych 10 miastach z naszego rankingu znajdziecie w opisie.